Witajcie na kanale Dynamotion w kolejnym odcinku serii PackDrive Tips. Dzisiaj poznacie opcjonalne moduły komunikacyjne do kontrolerów z serii PackDrive 3 LMC Eco oraz dowiecie się, jak zainstalować je w urządzeniu. Kontrolery LMC Eco przeznaczone są do mniej skomplikowanych aplikacji niż kontrolery Pro i Pro 2, między innymi z tego względu, że posiadają mniej wbudowanych portów komunikacyjnych. Istnieje jednak możliwość wyposażenia kontrolerów LMC Eco w dodatkowe moduły komunikacyjne Real-Time Ethernet i Profibus DP. Moduł komunikacyjny Real-Time Ethernet służy do wymiany danych w czasie rzeczywistym przy użyciu deterministycznych protokołów Ethernet IP, Profinet lub EtherCAT. Dzięki niemu możemy sterować urządzeniami automatyki, takimi jak roboty, serwonapędy czy przemienniki częstotliwości, a także odczytywać dane np. z rozproszonych wysp wejść i wyjść. Moduł zawiera dwa gniazda RJ45 i 4 diody LED, których działanie zależy od protokołu, którego używamy. Do modułu Real-Time Ethernet dołączone są 3 samoprzylepne etykiety, na których znajduje się opis diod LED dla poszczególnych protokołów Ethernet IP, Profinet i EtherCAT. W zależności od tego, który protokół będziemy używać, naklejamy właściwą etykietę po lewej stronie modułu. Drugim opcjonalnym modułem komunikacyjnym dla kontrolerów LMC Eco jest moduł Profibus DP. Wykorzystuje się go najczęściej do komunikacji z wyspami wejść i wyjść oraz do wymiany danych z panelem operatorskim lub innym sterownikiem. Moduł zawiera jedno gniazdo DB9 i 2 diody LED. W czasie instalacji modułu kontroler musi być wyłączony. Gniazdo znajduje się na spodzie kontrolera i jest zakryte osłonką, którą musimy zdjąć. Wrażliwe elementy modułu są również przykryte osłonką, którą usuwamy tuż przed instalacją modułu w kontrolerze. Wsuwamy moduł pod niewielkim kątem do powierzchni kontrolera, a następnie dociskamy, aż usłyszymy 2 kliknięcia. Po zainstalowaniu modułu w kontrolerze musimy skonfigurować go w projekcie sterującym. W drzewie Device Tree najeżdżamy kursorem na kontroler i klikamy zielony przycisk z plusem. Jako producenta wybieramy Schneider Electric. Rozwijamy sekcję Field Buses i listę odpowiedniego protokołu. Następnie wybieramy, czy nasze urządzenie ma być nadrzędne, czyli Master, czy podrzędne, czyli Slave i klikamy Add Device. Zamykamy okno przyciskiem Close. Aby otworzyć ustawienia obiektu, klikamy na niego dwukrotnie w drzewie urządzeń. Na koniec musimy zalogować się do kontrolera i pobrać na niego projekt ze skonfigurowanym modułem. O tym, jak zalogować się do kontrolera, dowiecie się z 14 odcinka serii PackDrive Tips. Aby wyjąć moduł z kontrolera, musimy podważyć wystający uchwyt, a następnie za niego pociągnąć. Potem, nie dotykając złączy, wsuwamy uchwyt i nakładamy osłonkę na moduł oraz gniazdo kontrolera. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym dowiecie się, jak stworzyć wizualizację w projekcie EcoStruxure Machine Expert.